Partnerem wyprawy na Maltę jest serwis wakacje.pl. Dzień dobry szanownym Państwu. Przypłynęliśmy porannym promem z Gozo na Maltę. Podróż trwa 20 minut. Wysiedliśmy na przystani promowej i z tej przystani jechaliśmy autem góra minut 15. Jesteśmy w miejscu, które nawiązuje do tego, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. Mówiłem mianowicie o związkach Malty, rozumianej jako kraj, czyli wszystkich wysp z przemysłem filmowym. Pokazywałem, gdzie kręcili na przykład Gladiatora czy też Troję. A tu mamy kolejne takie miejsce, tym razem na wyspie Malta. Kolejne miejsce, czyli dawny plan filmowy. Panie i panowie, przed nami wioska Papaja. When all hope is lost, Kim tak naprawdę był Papaj? Papaj był postacią z komiksu drukowanego w Stanach, w odcinkach w gazecie. Potem z tego powstały książeczki komiksowe. I owe komiksy, one powstały w dwudziestoleciu, właśnie wtedy dotarły również do Polski. I Papaj w Polsce był znany jako marynarz Kubuś. Potem zaczęły powstawać kreskówki z Papajem. One do nas po wojnie nie docierały, bo była żelazna kurtyna. Zaczęły docierać do nas po roku 1989. No, ikoniczna postać popkultury. I w końcu w roku 1980 nie byle kto, Robert Altman, postanowił nakręcić musical o przygodach dzielnego marynarza, który jest niezwykle silny, jak spożyje szpinak, jest skłonny do bójki, nie ma jednego oka, dzierży w ustach non-stop fajkę i bardzo kocha dzieci. No i w roli Papaja debiutował wówczas na ekranie Robin Williams. Ów musical nie był totalną klapą, ale nie był też wielkim sukcesem. Natomiast sukcesem stał się fakt, że po tym filmie została tutaj wioska na potrzeby filmu postawiona. No i to jest miejsce do zwiedzania zarówno dla dzieci, jak i dla ludzi całkiem dorosłych. Owo ważkie pytanie, kim był Papaj, trzeba postawić jeszcze raz, choć nieco inaczej je sformułować. Kim właściwie był marynarz Papaj? Otóż twórca komiksu pochodził z miasta Chester w Stanach. I w mieście Chester w tamtych czasach barmanem był były marynarz, bez jednego oka, dzierżący nieustannie fajkę w zębach, skłonny do bójki i bardzo dobry dla dzieci. To był Frank Rocky Figle. I teraz kolejne pytanie, kim właściwie był Frank Rocky Figle? Urodził się w Chester, ale jego rodzice przybyli do Stanów z Czarnkowa w Wielkopolsce i nazywali się Figiel po prostu. Więc Papaj był Polakiem, ten prawdziwy Papaj. O co chodzi z tym szpinakiem? No, chodziło o to, by propagować wśród dzieci zdrowy styl odżywiania. Ale chodziło również o pomyłkę. Kiedy opisywano właściwości szpinaku, pomylono miejsca po przecinku i przypisano mu 10-krotnie wyższą zawartość żelaza niż w rzeczywistości. Choć tak naprawdę nie chodziło tutaj przecież o szpinak świeży, wrzucony na oliwę z czosnkiem na patelnię, tak jak we Włoszech. To są Stany. Chodziło o szpinak w puszce. Tak czy inaczej, szpinak, nawet z puszki, lepszy niż hambuksy. Moi synowie kochali Papaja i lubią do dzisiaj szpinak niezwykle. Ja Papaja w młodości nie znałem, żelazna kurtyna, ale predylekcję do szpinaku mam do dzisiaj. Dotarliśmy do miasta Rabat. Miasto bardzo piękne, bardzo stare, zresztą korzenie jeszcze fenickie i rzymskie. Ale żeby móc tutaj
ochoczo spacerować, musimy w przódy coś delikatnego zjeść. Jeśli chcecie na Malcie coś szybko przekąsić, tak jak chcemy my teraz, to macie albo do dyspozycji w tire. Pokazywałem w poprzednich odcinkach owe kanapki wielopiętrowe na bazie doskonałego tutejszego chleba. Albo też macie również pasticci. Pasticci to jest właśnie to. Rodzaj wytrawnego wypieku, nadziewanego najczęściej albo ricottą, albo zielonym groszkiem. I to jest właśnie wersja groszkowa. Są jeszcze wersje z kurczakiem, albo też groszek może być z dodatkiem anchois. A jeśli jesteście w Rabacie, to ten adres uchodzi za najlepszą pasticerię nie tylko w mieście, ale w ogóle w całym kraju. Nazywa się tak jak pewien angielski klub, czyli Crystal Palace. Kolejka stoi niemal non-stop. Listkowe ciasto natłuszczane, widzicie jak się pięknie kruszy. I teraz muszę tylko sprawdzić, czy to jest wersja z samym groszkiem, czy też mamy tutaj i anchois w środku. Już wam mówię. To jest wersja czysto groszkowa. Bardzo tłuste, no bo ciasto natłuszczane i pieczone, żeby się rozchodziło, ale wspaniałe, chrupiące. Jeśli Maltańczycy za czymś tęsknią, będąc poza swoją ojczyzną, poza oczywiście krajobrazami, językiem, to tęsknią przede wszystkim za wtirą i pasticci. Dobra rzecz. Po pasticci dostałem kompletnie nowych sił. Zresztą owo pasticci z ricottą było niemal identyczne jak burek z sirą. Bardzo podobna koncepcja. Ale jedzenie było. Teraz historia i zabytki. To jest bazylika pod wezwaniem świętego Pawła. A my idziemy do tego budynku. To jest niegdysiejsze kolegium zakonne, postawione w stylu barokowym, a ufundowane przez jednego z wielkich mistrzów joannickich, Alofa de Winicourta. Tam właśnie zmierzamy. Kiedy mówimy o zakonach rycerskich, musimy pamiętać, że takowe zakony nie składały się wyłącznie z mężczyzn odzianych w zbroję, z przypasanymi do boku mieczami, z wojownikami, którzy jeżdżą konno i toczą bitwy. Część to byli rycerze, ale była też spora część, która pełniła wyłącznie funkcje duchowe, czyli to byli po prostu księża zakonni. I ów dom wybudowano jako kolegium dla joannickich księży. No więc najważniejszym miejscem tutaj, poza miejscami, w których braciszkowie spali, była oczywiście kaplica. I ta kaplica w dalszym ciągu tutaj stoi. Mamy też element używany przez papieża Jana Pawła II. On, będąc tutaj, modlił się właśnie na tymże klęczniku. Ale cała reszta, bo to jest nowsze, to czysty barok. Skoro siedziba rycerzy maltańskich mieściła się na wyspie, no to musieli też mieć flotę. A skoro owa flota należała do zakonników, no to trzeba było dbać o duchowość na pokładach. Wszystko jedno, czy statków, czy okrętów. I temu właśnie służyły takowe przenośne pokładowe ołtarze. Ten pochodzi z XVIII wieku. Jest to jedyny ocalały tego typu ołtarz. Jeśli jesteście amatorami barokowego malarstwa, to tutaj można zobaczyć prawdziwe
cacuszka. Otóż mamy tu obrazy autorstwa Mattii Preti z Kalabrii, Kalabryjczyk, ale również członek zakonu maltańskiego, rycerz zakonu tegoż. Jeden z najsłynniejszych i najwybitniejszych barokowych malarzy. Urodził się w Kalabrii, ale zmarł już tutaj na Malcie. A w drugiej sali coś niezwykłego, mianowicie lektyka. Jeszcze w XX wieku w podobnych lektykach noszono papieży rzymskich, ale ta jest wcześniejsza i nie służyła papieżowi, ponieważ w takich lektykach noszono również miejscowych biskupów. I to jest właśnie tutejsza biskupia lektyka. Swoją drogą taki biskup musiał mieć określony limit pastycji dziennie do spożycia, bo jak zauważyłem w środku wcale specjalnie wiele miejsca nie ma i trzeba było biskupa dopychać, wsadzając go do lektyki. Jeśli bardziej niż obrazy barokowe interesuje Was obuwie, to tu mamy niezwykłą gratkę, ale zacznijmy od tego dżentelmena. To jest papież Aleksander VII, który wcześniej był maltańskim inkwizytorem, a to jest jego obuwie. Szczerze mówiąc, widziałbym coś podobnego na swoich stopach. Jeśli będziecie owo kolegium zwiedzać, to koniecznie zapuśćcie się również pod ziemię. W kilku sprawach. To jest miejsce niezwykłe na przykład. Wczesnochrześcijańskie katakumby. Katakumby świętej Agaty, datowane na okres pomiędzy II a V wiekiem, rzecz jasna po Chrystusie. Jak chce tradycja, również tutaj chroniła się święta Agata. Święta Agata niezwykle czczona na Sycylii, w pobliżu i właśnie na Malcie. Czemu służyły owe katakumby? No, to było schronienie, to było miejsce modlitw, to było również miejsce, gdzie chowano zmarłych. Prawdopodobnie temu służyły niektóre z tych nisz w ścianach. No i to jest pierwsza rzecz, pierwsza z podziemnych tutejszych atrakcji. Są też kolejne. A teraz świadkowie historii nie aż tak odległej, schrony z czasów II wojny światowej. Malta była wówczas we władaniu Brytyjczyków, a leży bardzo blisko Sycylii i bardzo blisko Afryki Północnej. A w Afryce Północnej Włosi oraz Niemcy, Afrika Korps, walczyli z Brytyjczykami. A Malta była, jak powiedział Churchill, niezatapialnym lotniskowcem. To tutaj stacjonowała brytyjska flota i brytyjskie lotnictwo, a obok jej brzegów wiodły szlaki zaopatrzenia dla wojsk państw osi walczących w Afryce. Więc Malta była bezlitośnie przez Włochów i przez Niemców bombardowana. No ale najpierw w Afryce dostali łupnia Włosi, a potem dostał łupnia Afrika Korps Rommela. Kiedy Włosi dostali łomot, Hitler wysłał do Mussoliniego telegram. Benito Mussolini, lew na pustyni, Sidi el Barani, jesteście przegrani. Na co Duce natychmiast odpowiedział telegramem. Adolfo Hitlero, ty jasna cholero, nie udawaj Greka, bo i was to czeka. Tak, widziałem na własne oczy te telegramy. Tak było. W poprzednim odcinku mówiłem wam o łodzi, która w 60 roku po Chrystusie rozbiła się u brzegów pewnej śródziemnomorskiej wyspy, a jednym z pasażerów tej łodzi był święty Paweł. I to jest właśnie miejsce, które leży pomiędzy dawnym owym kolegium zakonnym, a bazyliką pod wezwaniem świętego Pawła. Tymi schodami wchodzi się do bazyliki. Ale co najważniejsze, jak chce tradycja, to jest również miejsce, w którym mieszkał, nauczał i uzdrawiał święty Paweł podczas swojej bytności na Malcie. Jakie to jest miejsce? To jest, moi drodzy, ta właśnie grota. Gdy wejdziemy na most, na którym właśnie ja teraz stoję,
to zbliżamy się do zupełnie osobnego organizmu miejskiego. Tam mamy Rabat, a tutaj mamy Mdinę. W czasach fenickich i potem w czasach rzymskich to wszystko był jeden organizm miejski, ale w roku 870 wyspę zdobyli Arabowie. I właśnie ową przestrzeń otoczyli murami obronnymi i stworzyli Medinę, czyli miasto otoczone murami. Medina, Mdina. I od tego czasu mamy tutaj dwa osobne organizmy miejskie. Ta brama to jest coś również, co możecie znać z filmów Gra o Tron. Tak, to występowało również i w tym filmie. Katedra pod wezwaniem świętego Pawła. Mdina i Valletta, czyli dzisiejsza stolica, to jest ta sama parafia. Dlaczegoż zatem to tutaj stoi katedra, a w Valletcie konkatedra? Ano dlatego, że to Mdina była kiedyś stolicą. Ta świątynia ma formę barokową, ale postawiono tutaj świątynię już w czasach normańskich, którzy stąd wygnali Arabów. Mówię o Normanach, rzecz jasna. Ale potem trzęsienie ziemi sycylijskie, odczuwalne również tutaj, i ta stara świątynia została zniszczona. Odbudowano ją właśnie w stylu barokowym. Zresztą Sycylia ma również oblicze bardzo często barokowe, bo wiele rzeczy tam po trzęsieniu ziemi odbudowywano. Zatem Normanowie po Arabach, Mdina stolicą, potem Habsburgowie hiszpańscy, bo oni są po Normanach, dają to Joannitom, to mówię o Malcie. Joannici najpierw ustanawiają stolicę w Birgu, następnie po wielkim oblężeniu w 1565 roku budują Vallettę i ostatecznie tam jest przeniesiona stolica. Tak trwa do dziś. W mieście mieszkali i nadal mieszkają przedstawiciele maltańskiej arystokracji. Skąd ci ludzie dostali tytuły? Najczęściej od władców Hiszpanii, Aragonii czy też Neapolu. To jest bardzo ciekawy pałac, bo mieszkali oni i mieszkają nadal w pałacach. To jest rzeczywiście niezwykle ciekawa architektura, gdyż jest to styl charakterystyczny dla budowli sycylijsko-normańskich, a więc mamy do czynienia z wczesnym średniowieczem. Zresztą to jest najstarszy świecki budynek w całej Mdinie. Palazzo Falson. Dlaczegoż to Mdina tak długo była stolicą? No, chodzi o strategiczne położenie. Po pierwsze, jest ona w głębi wyspy. A kiedyś najeźdźcy mogli przybyć tu przecież nie z powietrza, nie desant spadochronowy, tylko morzem. W głębi wyspy, w dodatku na bardzo wysokim, jak na miejscowe warunki, wzgórzu. Ogromne mury, potwornie grube, wysoko położone. Można tutaj siedzieć i lustrować okolice. No i owe mury sprawiły, że jest to enklawa historii z widokiem na morze i z widokiem na Vallettę. Kącik partnerski. Partnerem naszego wyjazdu na Maltę jest serwis wakacje.pl. W rzeczonym serwisie znajdziecie mnóstwo kierunków do waszych wymarzonych podróży niemal na całym świecie, ale oczywiście wśród tychże jest również to miejsce, Malta. Kierunek turystyczny niezwykle ostatnimi czasy wśród Polaków popularny. Możecie tutaj przyjechać, by po prostu leniwie siedzieć w hotelu all inclusive nad brzegiem Morza Śródziemnego, a możecie również znaleźć bardziej butikowe hotele i zwiedzić nie tylko Maltę, wyspę, ale również Gozo, czyli drugą wyspę, która wchodzi w skład kraju o nazwie Malta. Dzięki aplikacji wakacje.pl w swoim telefonie przejrzycie setki ofert i znajdziecie taką,
która Wam najbardziej odpowiada. Koniec kącika partnerskiego. Przeszliśmy przez bramę Mdiny, jesteśmy już w Rabacie, ale pokonaliśmy raptem może 300 metrów. Jesteśmy przed naszym miejscem kolacyjnym. Dobrych adresów tutaj nie brakuje. To jest nawet pewnego rodzaju embarras de richesse, czyli nadmiar bogactwa. Wybraliśmy lokal, który od 6 lat cieszy się rekomendacjami pewnego przewodnika, który rozdaje karty w światowej branży gastronomicznej. Nazwa Route 81 ma dwa znaczenia. Może to nawiązywać i nawiązuje do drogi, która łączy Vallettę z Rabatem i Mdiną. Bardzo ważnej drogi w tutejszej niegdyś autobusowej komunikacji. Ale to pisze się inaczej. Pisze się tak jak korzeń po angielsku, przez 2 O i T, route. No więc z jednej strony owa droga, ale z drugiej strony korzeń miejscowej kuchni. Ale i teraźniejszość. Jak wspominałem, to jest miejsce wyróżnione przez przewodnik Michelina, więc mamy nowoczesne jedzenie, pięknie podane, ale nawiązujące do tutejszych korzeni. No to przyjrzyjmy się temu, co mamy na talerzach pod postacią przystawek. To jest wołowy tatar, wielopiętrowa konstrukcja. Widzicie, jaki cudowny grzybek tutaj jest, nawet nie wiem z czego i nie będę tego psuł koledze. Moje danie jest przede mną bezpośrednio i ono wspaniale nawiązuje zarówno do Malty, jak i do bliskości z Sycylią. To są ravioli nadziewane szarpanym mięsem z królika. To jest właśnie domowy pierożek, a w zasadzie jego fragment. Jest to rzecz wspaniała. Bardzo ekstraktywne, bardzo wilgotne. Królik bywa suchy, ale ten nie jest. To jest kompozycja z miejscowych, dzikich grzybów, które są usmażone, podane z esencją pewnie pietruszkową i śmietanowym sosem. To nawiązanie do historii tej z czasów, gdy wyspą rządzili władcy Hiszpanii, hiszpańscy Habsburgowie, którzy przecież przekazali Maltę Joannitom. To są mianowicie croquetas, czyli krokiety, w tym wypadku z kaczki, która wcześniej była duszona i posiekana. W kieliszku mam wino maltańskie. W ogóle próbujemy tutaj win i to jest również niezwykły progres, który ta wyspa zrobiła. Miejscowe wina kiedyś były pijalne, w tej chwili są bardzo dobre. To jest kupaż Shiraza z Cabernetem i to jest bardzo przyjemna rzecz. Moi drodzy, tylko przystawki. To jest restauracja oblegana. Myśmy przyszli tutaj ciut wcześniej, by móc swobodnie prosić o wyłączenie muzyki, byśmy mogli świecić lampą, bym ja mógł głośno gadać, by nikomu nie przeszkadzać. Tutaj zaraz pojawią się tłumy. Zatem drugich dań, byście również nie myśleli, że się obżeramy, nie pokażemy, ale jeśli tu będziecie, to walcie śmiało. Zobaczcie, jak podają tu masło, jak je formują. To jest zwykłe, to jest paprykowe, to jest maltański chleb. Tak, to jest godne polecenia miejsce. Mdina nazywana jest powszechnie cichym miastem, ale szczerze mówiąc, w dzisiejszych czasach jest to raczej slogan nieaktualny. 98 osób mieszka w obrębie tych murów, a dziennie Mdinę odwiedza mniej więcej 5000 turystów. Przyjeżdżają tutaj w dzień i potem wyjeżdżają. Dla porównania, w Wenecji, mówię o historycznym centrum, mieszka 50 000 ludzi i odwiedza Wenecję 50 000 turystów. No więc tutaj statystycznie na głowę mieszkańca tych turystów jest więcej. Auta tu mogą wjeżdżać tylko te, które należą do mieszkańców. Jest ich bardzo niewiele, zresztą większość
uliczek jest za wąskich, by pomieścić auta. Więc jeśli chcecie zobaczyć cichą Mdinę, to warto się w niej na noc zatrzymać. I my właśnie chcemy. I my w Mdinie będziemy spali. Śniadanie w miejscu, w którym zatrzymaliśmy się na noc, a nawet na 2 noce, no jedna już za nami. Palazzo Szara. Przepiękny, dawny, arystokratyczny pałac. W nim w tej chwili butikowy hotel. Pogoda pozwala zjeść śniadanie na zewnątrz. No i to jest wszystko piękne. Zarówno ten widok, jak i ta przestrzeń. Zresztą musimy wam jeszcze pokazać owo palazzo. Nie jest to co prawda Enrico Palazzo, ale Palazzo Szara. Przez X się pisze. Historia i piękno. No ale piękne też to, co na stole. No więc na tym się w tej chwili skupmy. Zacznijmy od rzeczy podstawowej. Wtira, czyli miejscowy doskonały chleb. Do niego, do wyboru, albo oliwa miejscowa, tutaj widzicie jak pięknie się złoci, albo masło. Jeśli chcecie inny rodzaj pieczywa, oczywiście prosiliśmy, by nam nie dawali tostów w stylu angielskim, ale mamy również pasticci tutaj, mamy też croissanciki. Piętro niżej wybór dojrzewających i gotowanych wędlin oraz miejscowy miękki owczy ser. Dużo łososia, bardzo dużo łososia i rzecz na ciepło. Jajka po florencku, a w zasadzie wariacja na temat tychże jajek, ponieważ jajka po florencku są to jajka poszowane sosem holenderskim i szpinakiem. Mamy tutaj szpinak, jak widzicie, i nie jest to szpinak papaja z puszki, tylko delikatnie zblanszowane listki szpinaku, ale jest też łosoś. No i tak, żeby jeszcze całość dopełnić, mamy kieliszeczek śniadaniowego prosecco, jest kawa, jest świeżo wyciskany sok z pomarańczy. Wcześniej dostaliśmy takiego imbirowego szocika. No i sprawdźmy, jak wyglądają jaja. Wyglądają wspaniale. Są ugotowane w punkt, gdyż mamy ścięte białko, nieścięte żółtko. Mamy delikatnego tościka, delikatną grzaneczkę. Mamy szpinak, mamy łososia. Noblesse oblige. Jak je się śniadanie w palazzo, to i śniadanie musi być palazzo godne. Nasz program nie jest programem o hotelach i dość rzadko pokazujemy miejsca, w których śpimy, ale to nas naprawdę oczarowało. Przecudne palazzo w przepięknej Mdinie należy do sieci Relais Châteaux. To sieć założona we Francji w latach 50. XX wieku, zrzeszająca hotele i restauracje usytuowane w historycznych siedzibach. To jest pierwszy warunek. Po drugie, musi to być miejsce zarządzane przez lokalnego właściciela, najczęściej rodzinę. Nie może to być własność jakiegoś koncernu czy też sieci hotelowej. Po trzecie, ma to nawiązywać do lokalnej kultury, historii i tradycji. No i musi to być miejsce luksusowe. No i Palazzo Szara takowe jest. Wspaniałe barokowe drzwi pochodzące z kościoła karmelitów w Valetcie. Za nimi jest lobby, ale tego lobby wam nie pokażemy, gdyż ono jest w tej chwili pełne ludzi. Zaczęła się pora brunchu, a tego typu miejsca niezwykle dbają o prywatność swych gości, niezależnie od tego, kim oni są. Zarówno te drzwi, jak i ów konfesjonał to jest własność rodziny Zamittabona, właścicieli tegoż palazzo, pochodzących z Mdiny. Oni weszli kiedyś w posiadanie tych sprzętów i ten konfesjonał mieli w domu
jako budkę telefoniczną postawiony. Tak, tu był aparat telefoniczny. To jest bardzo logiczne, bo przecież konfesjonał jest sprzętem, który służy do rozmowy w świątyni, do rozmowy z Bogiem poprzez pośrednictwo kapłana, a w domu na przykład do rozmowy telefonicznej. Idziemy dalej. To są miejsca luksusowe, więc mimo, że to jest bardzo stary budynek, mamy tu windę. Przecudny dziedziniec przykryty teraz szklanym dachem. To jest pałac barokowy z wieku XVII. Podczas spaceru po Mdinie mówiłem wam, że wiele budynków tutaj, również katedra, zostały ponownie postawione w wieku XVII. To skutek tego sycylijskiego trzęsienia ziemi, które i tutaj było dość boleśnie odczuwalne. Teraz pokażę wam jeden z pokoi, który przypadł nam w udziale, reprezentatywny dla miejsca. Zobaczcie, jakie to jest piękne. To, co widzimy tu na dole, to jest tylko living room. Na górze, na antresoli jest sypialnia i łazienka. Zanim ci państwo, o których wspominałem, kupili ten pałac, to tutaj był dwugwiazdkowy hotel, który miał blisko 40 pokoi. W tej chwili tych pokoi jest kilkanaście, i wszystkie są podobnych rozmiarów. Chodzi właśnie o to, by to tak wyglądało. To jest wymóg Relais Château, czyli mamy tu antyki, ale mamy też wspaniały komfort. Na Malcie wcześniej była niezwykle propagowana turystyka nadmorska, czyli duże hotele, blisko wody, najczęściej all inclusive. A to jest miejsce dla koneserów. Tutaj jest też gwiazdkowa michelinowska restauracja. Wszystko w owym palazzo. Właściciel tego miejsca, pan Justin, a mieliśmy okazję dzisiaj go spotkać, opowiadał, że gdy przyszedł tu, by zdecydować, czy kupić ów pałac, wówczas wspomniany dwugwiazdkowy hotel, najpierw był zdegustowany stanem tego miejsca, ale gdy wyszedł tutaj na taras, zadzwonił do taty i powiedział: kupujemy. Bo rzeczywiście ten widok jest spektakularny, jest arcymaltański. I coś, co ja teraz zrobię dla was specjalnie, również będzie arcymaltańskie. Pewnie nie pójdę w zawody z tutaj mieszczącą się michelinowską, gwiazdkową restauracją, ale to będzie domowe danie tutejszej kuchni. Mianowicie duszony królik. Mam tutaj piękne 3 królicze nóżki i najpierw rzecz jest niezwykle prosta, gdyż robimy marynatę tylko z 3 składników. Pierwszy z nich to spora ilość liści laurowych, druga z nich, i teraz kolejność jest całkowicie dowolna, to ocet winny, czerwony, bardzo porządny ocet winny. I tego octu bardzo dużo. Na jednego królika szklanka octu, więc jakość tego ma znaczenie. I teraz płyn kolejny, czerwone wino. Ja mam miejscowe Cabernet Sauvignon, bez soli. Sól wyciąga wodę. Zatem to teraz powinno stać 40 minut, godzinę maksimum. To jest delikatne mięso. Oczywiście od czasu do czasu będę obracał te tuszki, bo nie jest to taka miska, że nie jest to wszystko dokładnie przykryte, ale nic więcej do marynaty nie jest potrzebne. Więc niech stoi, a my podziwiamy Morze Śródziemne i Maltę. Wyjęte z marynaty mięso trzeba bardzo dokładnie osuszyć, najlepiej ręcznikiem papierowym, i potraktować je solą i pieprzem. Ale osuszanie jest niezwykle ważne, ponieważ kolejnym etapem będzie smażenie tego, a jeśli tego nie osuszymy, to smażenie zamieni się w duszenie.
Więc wyjmujemy i naprawdę dokładnie, jak tylko można, całość suszymy. Na patelni rozgrzewamy oliwę, tyle jej, żeby można to było obsmażyć na jak najmocniejszym ogniu ze wszystkich stron. No i jak się rzekło, sól, pieprz, królik jest suchutki, ogień musi być naprawdę mocny, żeby to od razu złapało. To będzie krótki proces, na razie wyłącznie smażenia. Oliwa już pachnie, mam nadzieję, że wszystko będzie tak, jak trzeba. Soli zostało na desce dość sporo, grubo zmielona, taka powinna być. I teraz sprawdzamy. Idealnie. Smażymy na mocnym ogniu. Niezwykle przyjemne skwierczenie. Ta kuchenka ma tę zaletę, że nawet w trudnych warunkach nieźle daje. I trzeba uważać, żeby się nie przypaliło. Widzicie, złapał kolor. To jest dopiero początek, bo to jest ten wstępny proces obsmażania. Wyjmujemy na deskę z powrotem albo na jakiekolwiek inne naczynie. I teraz tutaj trochę więcej oliwy. Odstawię to na razie, żeby temperatura nieco spadła, gdyż teraz będę robił coś w rodzaju klasycznego sofrita. Sofrito, zarówno w kuchni hiszpańskiej, a w tej postaci włoskiej zwłaszcza, no czyli klasyczna trójca używana do różnego rodzaju makaronów, czyli cebula, seler naciowy oraz marchewka. Wszystko pokrojone w drobną kosteczkę. Gdybyśmy byli w Hiszpanii, to tutaj byłaby papryka i to byłoby w paski pokrojone. Tymczasem jesteśmy bardzo blisko wyspy o nazwie Sicilia, więc jest to trochę inne. I to wszystko tutaj się znajdzie. Mamy jeszcze jedną rzecz osobno, która będzie dodana za chwileczkę, mianowicie czosnek. Posiekany w kosteczkę czosnek, ale na razie dajmy tym jarzynom nieco przejść ciepłem i otulić się oliwą. Pora na czosnek i kilka innych składników. Zacznijmy od czosnku. Cały jest w środku. Doskonale. Kolejna rzecz to jest mianowicie porządna pasta pomidorowa, pomidorowy koncentrat, który się również w środku znajdzie. Nie wylewałem marynaty. Ona tutaj stoi, gdyż ta marynata będzie bazą sosu. Dużo octu, ale na końcu będzie coś, co nieco złagodził smak. Więc teraz mógłbym dodać tutaj teraz królika i wlać marynatę, ale wtedy ta marynata byłaby przez chwilę zimna i królik puściłby soki. Ja wiem, jest wstępnie obsmażony, ale lepiej rzecz zrobić tak, że teraz wlewamy to wszystko do środka. Wino, ocet, liście laurowe. Czekamy chwilę, aż to się zagotuje, a owa chwila będzie przeze mnie bardzo pożytecznie wykorzystana. Mam tu mianowicie tymianek. No i można dodać to w całości, ale wówczas to nie zmięknie na tyle, mówię o gałązkach, no to będzie pewnego rodzaju śmieć, więc będę tu pieczołowicie obrywał listki tymianku. To jest tymianek świeży, niesuszony. Jakby był suszony, to wystarczyło tak zrobić, te listki by wpadły. Ale skoro jest świeży, to będę tutaj listek po listku w środku umieszczał. Marynata już bulba, całość jest odpowiednio natymiankowana. Teraz tak, trochę soli jeszcze do sosu, troszeczkę mielonych papryczek peperoncini, troszeczkę, tylko tak, żeby był kontrapunkcik. Do środka królik, kralik, jakby powiedzieli bracia Czesi. Sprawdzamy, ile jest płynu, w razie czego można to jeszcze podlać już tym razem wodą i to się, moi drodzy, powinno tak właśnie dusić przez mniej więcej godzinę. Przez
45-50 minut pod przykryciem, a potem, jeśli uznamy, że królik już jest miękki, a sosu jest za dużo, to wówczas zdejmujemy pokrywkę i jeszcze odparowujemy. No i sprawdzamy, czy nie trzeba dolać wody en passant. Kiedy całość jest prawie gotowa, trzeba zrobić ostatnią rzecz, a mianowicie doprawić ów sos cukrem. Pamiętajcie, on jest w tej chwili dość kwaśny. I to jest koncepcja podobna do sycylijskiej koncepcji królika zresztą, agrodolce, czyli kwaśno-słodkiego. Pamiętam doskonale, jak kiedyś na Sycylii rozstawiliśmy się gdzieś przy drodze, bez żadnego zezwolenia i zacząłem właśnie gotować tego królika i nagle z piskiem opon podjeżdża Alfa. Wychodzi dwóch groźnych karabinierów, wiecie, lampasy czerwone, sztyblety i koza, kto wam pozwolił, dlaczego tu? A nagle, to było akurat po tym, jak dodałem dużo octu i cukier, jeden z nich: Conilio agrodolce? Ja mówię, si, claro, nie było problemu. Ważne, co się gotuje i gdzie. No więc teraz tak, teraz już zostawmy to bez przykrycia, odwróćmy królika na drugą stronę. Niech to się pogotuje 15 minut, sos zgęstnieje, całość będzie taka jak trzeba. Zaraz kończymy. Królik gotowy na talerzu. Mam wszystko, co trzeba. Poza królikiem w tire, albo też hobs bizeit, czyli ów chleb charakterystyczny miejscowy z dziurką. Wspaniały, o chrupiącej skórce, doskonałe pieczywo. No i potrawa wiejska, więc wino w szklance. To samo, które wchodziło w skład marynaty i sosu. Najpierw królik. Królik dobrze zrobiony, jest miękki, jest świetny. Miłość do królika to cały Półwysep Iberyjski, to Włochy, w Belgii jedzą doskonałego królika. U nas Śląsk. Mięciutki, sos zadzierzysty, ów cukier świetnie wszystko przełamał. Doskonały królik. I teraz konstatacja bardziej ogólna. 12 lat minęło, odkąd byłem na Malcie po raz pierwszy. No i wiele się zmieniło. Wówczas, po pierwsze, wydawało mi się, że jest tu drogo. Wydawało mi się, że jedzenie jest momentami dobre, zwłaszcza to, co płynie z morza, ale cała reszta jest taka trochę zanglicyzowana. Wino było ledwo pijalne, a jak jest teraz? Jedzenie jest wspaniałe, restauracje doskonałe, wino niezwykłe postępy. No i ceny. No to jest wynik nie tylko tego, że u nas się zmieniły ceny, ale zwłaszcza bardzo dobre rzeczy tutaj nie są przesadnie drogie. No. Steki wołowe z dojrzewającej wołowiny, argentyńskie albo też teksańskiej, 30 parę euro za wielką porcję. Kilogram ryby, to się mierzy ceną za 100 gramów, czyli 100 gramów świeżej, dzikiej ryby tutaj w restauracji to przeciętnie 7 euro, w Dalmacji 10 euro. Pół homara to 30 parę euro porcja w restauracji. Makarony kilkanaście, 20 parę euro. Makarony jako danie główne, bo można wybrać, czy się chce mniejszą porcję na przystawkę, czy też porcję na danie główne. No więc nie mówię, że to jest tanio, ale nie mówię również, że jest tutaj, zwłaszcza z cenami w Polsce, przesadnie drogo. Dobre rzeczy są w rozsądnych cenach. No i jest pięknie. I tak tu wygląda zima. Moi drodzy, 2,5 godziny lotu. Malta zaprasza, a miejscowe króliki czekają. Choć rzecz jasna, takowego możecie zrobić również w domu.